Nasz Bór, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, to jest chyba drugi odcinek, który kręcimy od tyłu. Przed nami pokład złożony z lisów. Jak do tego doszło, musicie poczekać na koniec odcinka, bo tam w tej jakby drugiej części materiału będziecie mieli zdecydowanie więcej samego polowania. Natomiast dzisiaj taki odcinek trochę na temat wabienia lisów, na temat polowania na lisy. No dla mnie ten sezon lisowy jest naprawdę dobry. Ja Wam chcę opowiedzieć, w jaki sposób ja poluję, jak wybieram miejsce. Przyjechaliśmy z Michałem do łowiska, w którym dosłownie 2 dni temu udało mi się upolować te 5 lisów. Tak naprawdę w ciągu 2 godzin, może 2,5 godziny stoimy w miejscu na uroczysku, na którym udało się upolować 3 lisy. No więc po kolei, zanim sobie przejdziemy do tematu broni, amunicji i tak dalej, chcę Wam powiedzieć o samym okresie polowań, bo mi się wydaje, że ten okres, czyli okres po cieczce, bo mamy już drugą połowę lutego, jest okresem bardzo, ale to bardzo dobrym. W tej chwili dzisiaj jest 14 luty, walentynki, więc wszystkim zakochanym najlepsze życzenia i tym, którzy chcieliby być zakochani również. Ale wracając do tematu. Drodzy widzowie, u nas, jeżeli chodzi o nasze obwody, no to one tego lisa mają sporo, mają dużo. Ja się cieszę z tego, że akurat na tym kole, na którym jesteśmy, mamy już lisy praktycznie wykonane. Tutaj jest na tym obwodzie strzelone 65, na sąsiednim, na drugim obwodzie jest strzelone około 30, czy nawet ponad 30, czyli około 100 lisów. W drugim kole, którym też kręcimy materiał tam po mojej lewej ręce daleko, no też już jest strzelone chyba około 100. Więc mi udało się spolować przez ostatni okres, ci co śledzą kanał wiedzą, przez ostatni powiedzmy tam 20-25 dni udało się upolować około 20, może trochę ponad 20 lisów, musiałbym to dokładnie policzyć, i 2 kuny. Wszystko z wabikiem. Teraz tak, jak wybrać miejsce? Najlepiej na lisy się poluje w obwodzie polnym, który jest poprzecinany rowami, remizami, tarninami, trzcinowiskami. Za mną widać taką trzcinę. Tutaj bytują w takiej trzcinie bażanty, ale nie tylko, sporo gryzoni, ptaków śpiewających, więc trzeba takich miejsc szukać. Jak wybrać miejsce na stanowisko? Najważniejsze, musicie zwrócić uwagę na wiatr. Większość lisów podchodzi do Was pod wiatr, natomiast jeden z tych, który tutaj leży, w ogóle przyszedł mi nie z tej strony, z której się spodziewałem. Przyszedł w ogóle ze strony, od strony wioski. Liczyłem, że lis przyjdzie gdzieś tu od pól na wabienie. Okazało się, że jednak nie, że przyszedł całkowicie z lewej strony. Zobaczyłem go, udało się go strzelić. Zobaczycie to później. Natomiast bardzo ważny jest wiatr. Jeżeli ten wiatr jest sprzyjający, czyli mniej więcej z tego miejsca, z którego się spodziewacie, że do Was lis przyjdzie, no to musicie, że tak powiem, ustawiać się zawsze pod wiatr i cały swój sprzęt, czyli sztucer, czy polujecie z dubeltówką, ale do tego sobie przejdziemy dalej, musicie mieć skierowane w tamto miejsce. Co do pogody, ja uważam, że najlepszą pogodą do polowania na lisy jest taka pogoda, żeby było trochę pochmurno, z lekkim wiatrem. Jak jest duży wiatr, to wabik pisk myszy, który ja tutaj mam, nie jest słyszalny przez lisa i wabi się głównie kniazieniem. Nawet jak mocno wieje i ten lis podejdzie na 150 metrów, to on tego wabika nie będzie słyszał. Więc ja uważam, że jest dobry, jak jest lekki wiatr, lekki przymrozek i do tego troszeczkę pruszy śnieg. To jest idealne warunki. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy pełni, nie mamy śniegu, no mamy możliwość polowania na lisy z Nocto i z Termo. Ja jestem zwolennikiem Termo i dalej zobaczycie, dlaczego jestem zwolennikiem Termo. Tam jest jedno ujęcie takie, które pokazuje w dalszej części odcinka przewagę Termo nad Noctowizją, ale to musicie poczekać. I mając możliwość polowania z elektrooptyką, możecie regulować tą populację lisa dużo lepiej. Nie tylko lisa, ale również kuny, również jenota, szopa pracza, który jest IGO, ale również możecie regulować i borsuka. Więc wszystkie drapieżniki mamy dopuszczone do polowania z elektrooptyką. My tutaj polowaliśmy, przedwczoraj polowałem, bo byłem sam, polowałem z Senopexem S10 i ze sztucerem w kalibrze 223 R8, którą już dosyć dobrze znacie. Jeżeli chodzi o samo polowanie, mniej więcej miejsce Wam przybliżyłem, pogodę również, na co zwrócić uwagę, i przejdźmy sobie do akcesorii, tak? Czyli to, co Wam jest niezbędne. Zaraz mogą się pojawić komentarze i oczywiście się pojawią i koledzy mają słuszną rację na temat polowania na drapieżniki z Termo.
Natomiast ja uważam, że no tutaj my musimy ograniczać ilość tego lisa. My tego lisa u nas na bynajmniej mamy naprawdę bardzo dużo i każdy lis strzelony to jest więcej kuropatwy, więcej zająca, więcej bażanta i przede wszystkim więcej sarny. No ale o tym to chyba zrobimy osobny odcinek, bo idziemy w ten okres, gdzie będziemy na te lisy więcej polować, więc opowiem wam też historię, jak strzeliłem swojego pierwszego lisa przy pomocy śrutu. Natomiast prawdziwe polowanie, prawdziwych wabiarzy to jest zawsze, pamiętajcie, że to jest polowanie ze śrutem. Więc wabicie, podciągacie tego lisa na ten dystans 35 metrów, oddajecie strzał śrutowy, czy będzie to w nocy, czy będzie to w dzień, no ale to jest prawdziwy kunszt. Tak strzelony lis w ten sposób smakuje lepiej niż 50 strzelonych z termo. To jest moje zdanie, ale o tym wam opowiem kiedyś w następnym odcinku, ponieważ uważam przecherę za najtrudniejszego przeciwnika w polskiej kniei. Trudniejszego przeciwnika nie ma, no poza wilkiem, na którego nie polujemy. Moi drodzy, wabiki Gunbrokera FC01, FC02 różnią się kolorem i dławikiem. Ja używam tego, pokażę wam w dalszej części odcinka pełną sekwencję wabienia, jak ja wabię i wychodzi na to, że chyba skutecznie. Drugi miechowy, tego używam praktycznie jak nie ma mrozu, w takiej pogodzie jak jest teraz, jest jak najbardziej się sprawdza, ponieważ w momencie, kiedy mamy duży mróz, para z ust, którą wydobywamy w trakcie wabienia, zamarza na membranie i wabik się blokuje. Drugi, który tej przypadłości nie ma, jest to wabik miechowy, też z Gunbrokera. No, bardzo głośny wabik, bardzo głośny. Zobaczycie, no, zaraz wam to odegram, jak ja to wabię. Ma tutaj zatyczkę, żeby nam niepotrzebnie nie szczęchał, jak go niesiemy w kieszeni, czy jak go nosimy na szyi. No, sposobów jest wiele. Nawet w momencie, kiedy kończymy sekwencję wabienia, odkładamy go gdzieś na bok, no to wtedy ten wabik jest cichy, jak zatkany. No i oczywiście mój ulubiony wabik na lisy, czyli pizg myszy. W dalszej części materiału zobaczycie, jak te lisy biegły na to. No naprawdę ten pizg myszy, tutaj Maćkowi Leszkiewiczowi pozdrawiam, ten pizg myszy się udał, no jest to wabik rewelacyjny, bardzo dobry. Do 200 metrów, jeżeli są lisy, możecie zobaczyć jedno polowanie w okresie letnim, gdzie polowaliśmy na burakach w czerwcu. Jak lis ładnie przysznurował, to już później na końcu musiałem krzyknąć, żeby się zatrzymał, bo nie byłem w stanie strzelić. Natomiast tutaj one reagują rewelacyjnie. Nie wszystkie oczywiście, ale większość lisów na ten wabik reaguje świetnie. Przejdźmy sobie do wabienia. Najpierw wam pokażę, jak wabi FC01. Nie jak wabik wabi, tylko zobaczycie, jak ja wabię. Natomiast jeżeli jest coś źle, czekam na komentarze, pokażcie, napiszcie, co robię źle. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jak polowaliśmy na jelenie byki, ja wabiarzem wybitnym nie jestem, byki przychodziły. Polujemy na lisy, wabiarzem wybitnym nie jestem, no lisy, jak zobaczycie dalej, zobaczyliście już w poprzednich odcinkach, lisy przychodzą. Więc wabienie wygląda w ten sposób. Ciekawe, czy nam lis jakiś przyjdzie. Dla mnie ostatnia faza tego wabienia, czyli to dodławianie, doduszanie rannego zająca, ponieważ my wabimy kniazieniem zająca, czyli wabik imitujący śmierć zająca zaatakowanego przez drapieżnika, jest najważniejszy. To dodławianie czasami sprawia, że ten lis jeszcze przyspiesza. W momencie, kiedy ja mam lisa daleko, zareaguje na wab i nie chce przyjść, a na mysz jest za daleko, po prostu dodławiam jeszcze. W ten oto sposób i on jakby już wie, że ten lis jest gotowy, że zając jest już praktycznie martwy, no i teraz tylko trzeba przyjść i konkurentowi zdobycz odebrać. Jeżeli chodzi o wabik dmuchany, bardzo fajny, bo mały, lekki, drewniany, nie plastikowy. Ja cenię takie tradycyjne wabiki, natomiast środek, cały dławik jest zostawiony taki naprawdę głośny. No i tu mamy już chyba najgłośniejszy wabik na rynku. Pokażę wam, jak tym wabimy.
tak to wygląda. Więc też go trzeba dodławić na końcu. Najlepiej go sobie zawiązać na smyczy. Takiej smyczy, która jest na przykład wykorzystywana pasek do noszenia termo. Świetnie się to sprawdza. Szkoda, że nie wziąłem, bo bym Wam pokazał. Ale wygląda, nosi się go na szyi, zatyczkę, ją łatwo zgubić, ale no wiadomo, no, nic nie jest wieczne. Natomiast jest on naprawdę przy zamknięciu, po zawieszeniu na szyi macie wolne ręce. Przejdźmy do broni. Ja uważam, że jeżeli chcecie być takimi wabierzami z górnej półki, to musicie zacząć próbować polować na lisy z dubeltówką, z bokiem, z kniejówką, z drillingiem. Drilling uważam, że chyba jest najbardziej uniwersalny, bo mamy dwie lufy śrutowe, jedną kulową i możemy tam zamontować optykę. Drilling jest lufy długie, jeżeli chodzi o drillingi, głównie mamy na rynku naszym niemieckie, więc one tam miały jakby dwie długości luf, ale ja bym celował w lufę 63,5 cm, bo takie lufy występowały. Były też krótsze lufy. Nie wiem, czy były dłuższe 67, ale chyba też były. Natomiast mając optykę możecie spokojnie polować w nocy i nie mówię tu o optyce termo, nocto, tylko o normalnej. Natomiast jeżeli chodzi o broń taką bardzo popularną, no to wtedy ja używam sztucera w kalibrze 223. Amunicji, jaką używam, to jest RWS. I ostatnio dokonałem zakupów. Kupiłem sobie 4 czy 5 paczek, 4 paczki i byłem bardzo mile i pozytywnie zaskoczony ceną. Porównując do innych marek, za paczkę RWS-a płaciłem 130 zł, więc wcale niedużo. Mój sztucer z niego trzyma skupienie rewelacyjne. Używam zwykłego półpłaszcza, tile mantel. Sprawdza się rewelacyjnie, nie tylko w polowaniu na lisy, chociaż w dalszej części materiału zobaczycie, jak lis strzelony czysto na komorę, taką no troszeczkę spóźnioną, no poszedł. Ale to jest 3,6 grama, kaliber stworzony do polowania na drapieżniki i na sarny. Co do bardzo ważnego elementu, bez którego ja sobie dzisiaj nie wyobrażam polowania na lisy w ten sposób, jak ja poluję, gdzie poluję głównie z ziemi, no to jest dobry pastorał. Lis jest celem stosunkowo małym, jednym z mniejszych, jak nie najmniejszy, na jakiego polujemy kulą. Potrzebujemy precyzji i jeszcze jedna rzecz. Lis jest inaczej się zachowuje sarna, która się przesuwa powiedzmy w miarę powoli, natomiast lis jest zwierzęciem, które jest bardzo ruchliwe. Już nie wspominam o kunie, która jest mega ruchliwa. Udało mi się upolować dwie, tam w poprzednim odcinku było. Natomiast dobry pastorał Wam daje przede wszystkim stabilność i co jest dla mnie przy wabieniu cholernie ważne, to jest to, że on daje mi wolne ręce. Broń stoi, tak jak widzicie, niezależnie. Ten Apex od Primosa no jest do tego stworzony. To jest pastorał, który został, moim zdaniem, został stworzony do polowania na drapieżniki. Tutaj strzały nie chcę Wam zdradzać, bo zobaczycie, ponieważ w tym Senopexie, jak tutaj zobaczycie, mamy dalmierz i zobaczycie w materiale, na jakie dystanse strzelaliśmy. Strzelaliśmy różnie, nawet były tam strzały no nie będę Wam mówił, zobaczycie sami. Dzięki takiemu pastorałowi możecie to robić naprawdę mega precyzyjnie. I on jeszcze raz powtórzę, do tego rodzaju polowania został wymyślony i ja uważam, że on jest no rewelacyjny. Stabilność tego pastorału jest niesamowita. Ja nawet rozkminiałem sobie, że czasami jak gdzieś pójdę na ambonę, która czasami z ambonami, wiecie jak jest, za nisko jest strzelnica zrobiona, czy za wysoko jest deska pod tyłek i czasami trzeba się nachylać, schylać. Stawiacie sobie ten pastorał, ustawiacie go jak potrzebujecie i macie pełny manewr, tak? Ale no, myślę, że to ile tego można nosić, tak? Natomiast do polowania na drapieżniki jest po prostu rewelacyjny. Teraz co jeszcze na temat broni? No na temat broni myślę, że zrobimy jeszcze jeden odcinek z tymi lisami. Tam Wam opowiem, jak ja tego swojego pierwszego lisa strzeliłem i dowiecie się, z czego go strzeliłem, a było to w 2003 roku albo 2004. Już gdzieś tak, 2003-2004, ale było to takie polowanie, które chyba będę do końca życia pamiętał. No i co? No i chyba tak pokrótce. Jak macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach. Spróbujemy zrobić taki odcinek. No już niedługo się szykuje Q&A, więc będziemy pytania, odpowiedzi nagrywać, więc myślę, że gdzieś go tam zrobimy w marcu. Jeżeli będzie
wasza wola odnośnie polowania na lisy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach i my te komentarze wszystkie czytamy, odpowiadamy, oznaczamy, więc jak nam coś wyjdzie takiego, że uznamy, że trzeba zrobić jeszcze dodatkowy materiał, to go oczywiście zrobimy. Nie wiem, już więcej mi nic do głowy nie przychodzi. Jak wiecie dobrze, ja scenariusza nie mam, to mi tak wszystko wychodzi z dnia na dzień, więc z dnia na dzień, z godziny na godzinę tak naprawdę. Przyjechaliśmy z Michałem po prostu dograć początek odcinka, także ja już wiem, co będzie dalej. Wy musicie obejrzeć. No i oczywiście dla uważnie oglądających zrobiliśmy promocję u nas na sklepie, w którym możecie kupić wszystkie te wabiki, które mamy, zresztą nie tylko te, ale na wszystkie wabiki z Gunbrokera od Maćka robimy akcję promocyjną na hasło Lisy 2023, taki kod promocyjny, od razu Wam mówię, wpisujecie Lisy 2023, dostajecie dodatkowy rabat na wabiki i na tego Apexa, więc żebyście go mogli kupić w jeszcze lepszej cenie, ponieważ jego największą wadą jest cena. No cena jest po prostu, no nie jest mała, możecie zobaczyć na stronie, natomiast stabilność, on nadrabia, on się broni, tak? Ja nie będę tutaj mówił, że ten pastorał jest w super cenie, no bo do super ceny to mu brakuje, tak? Natomiast on się broni, broni się stabilnością, broni się swoją wagą, bo mimo na swój gabaryt jest to pastorał, który waży około 3 kg, ale trzeba zwrócić uwagę na grubość nóg, mechanizm rozkładania i madełko, które jest tutaj, ponieważ jak wkładacie broń, no to trzeba to imadło zapiąć, tak? Ona jest teraz luźna, ale wpinacie i broń jest stabilna. Więc na Apexa, zresztą robimy na wszystkie pastorały, nie będzie tylko na Apexa, robimy na wszystkie pastorały, bo przy polowaniu na lisy kulą pastorał jest Wam niezbędny, niekoniecznie ten Apex, ale robimy na wszystkie pastorały i robimy... Myślałem, że lis wyszedł, a to nie. I robimy na wszystkie wabiki od Maćka, czyli z firmy Gunbroker, na Lisy 2023 macie dodatkowy kod. Ile to Wam nie powiem, musicie wejść i sami zobaczyć. Na tymczasem co? Zapraszam Was na polowanie, na różnie to będą nazywać, polowanie, redukcję drapieżników. A jeszcze jedno. Wracając do samego celownika, którego używaliśmy w dalszej części polowania, chciałbym, żebyście ocenili sami, ponieważ ja tam nie zabierałem jakby zdania swojego, ponieważ po to nagrywam nie tylko lisy i nie tylko na jakimś krótkim dystansie. Możecie to zweryfikować, ponieważ on ma dalmierz. Nagrałem całe to polowanie Senopexem S10. Senopexem, która w wersji bez dalmierza macie ją też w bardzo dobrej cenie u nas. Także zapraszam na stronę, możecie wejść, zobaczyć. Moje subiektywne zdanie, ale ocencie sami urządzenie, które jest tutaj. Ja uważam, że jest to najlepszy celownik termowizyjny na rynku. To jest moje osobiste zdanie. Natomiast wersja z dalmierzem jest również na promocji, bo to jest wersja Pro. Jest wersja bez dalmierza, która też jest w bardzo dobrej cenie. Uważam, że na dzień dzisiejszy to nie ma konkurencji absolutnie. Chcę, żebyście obejrzeli jakość obrazu, żebyście zwrócili uwagę na dystans. No i ja sobie zdaję sprawę, że za chwilę będzie tak, ale to jest bardzo drogie. No niestety jest to drogie, nie jest to termotanie, natomiast mamy te celowniki termowizyjne w przedziale na rynku. Już chyba zaczynają się od 6-7 tysięcy, ale jeżeli ktoś mi mówi o celowniku za 6-7 tysięcy termo, to ja od razu mówię, lepiej nie wydawać tych pieniędzy. Lepiej je wydać na dobre Nocto, bo celownika za 6-7 tysięcy termo dobrego nie ma. Są celowniki za 12, 13, 14, 15, są za 20 i ponad. Natomiast ten jest naprawdę w dobrej cenie, bo on kosztuje około chyba 26 tysięcy złotych, ale bez dalmierza wersja. Więc zapraszam na stronę, wejdźcie, zobaczcie sami. Natomiast no czekam na Wasze komentarze, żebyście dali znać, jak to według Was wygląda, jak to według Was obraz w tym jest. Natomiast jeszcze jedno Wam podkreślę. Obraz, który Wy widzicie na monitorze, jest obrazem powiększonym. Jeżeli patrzycie w tak mały wyświetlacz, jaki jest w celowniku, to ten obraz jest dużo bardziej wyraźny. Wy widzicie naprawdę igła. Przy dostosowaniu ostrości, no to obraz jest żyletka. Macie pytania, to piszcie, możecie pisać na maila. Zresztą nie tylko o Senopexa, ale o każdy inny noktowizor, termowizor. Służę pomocą, podpowiem, zawsze to staram się każdemu to mówię, kto dzwoni do nas, kto pisze na temat noktowizji, na temat termowizji. Nie jest sztuka wydać 15 tysięcy i być niezadowolonym, czy jeżeli ktoś ma do wydania 15 tysięcy, czy 3 tysiące, czy 5 tysięcy, to trzeba je tak wydać, żeby był jak najbardziej zadowolony. A ja większość tego sprzętu przetestowałem nie w sklepie, nie w pomieszczeniach, nie w mieście,
tylko prawie każdy staram się brać w teren, pokazywać, nagrywać i to jest sprzęty, które mają możliwość nagrywania, Wy możecie oglądać w naszych odcinkach. Koniec naszego wywodu, czekam na komentarze, jak będziecie chcieli więcej, to piszcie, zrobimy więcej. A tymczasem zapraszam na polowanie, do zobaczenia w następnym odcinku i daszbur. Najważniejsza sprawa. Moi drodzy, zapraszam Was wszystkich na targi do Poznania. Widzimy się 17-19 marzec, od piątek, sobota, niedziela. Zobaczycie parę fajnych rzeczy, które przygotowaliśmy. Zapraszam na mega dobre piwo, Sudecka Ostoja. Będą fajne niespodzianki, będzie można tam nabyć nasze kubki, czapki, weźmiemy ze sobą kawę, weźmiemy naklejki, będę ja, będzie Michał, na 99% będzie Mariusz, tylko nie wiem, czy Mariusz będzie w jeden dzień, czy na 2 dni, nie mam zielonego pojęcia, będzie moja żona, będą moje dzieciaki, więc widzimy się w Poznaniu. My jesteśmy tam 3 dni, ja już tam chyba od czwartku będę, także musimy zbudować stoisko, będziemy się mogli spotkać, napić się spokojnie kawy, napić się spokojnie piwka, także zapraszam. A piwo będzie specjalnie schłodzone, a w czym? W czym to Wam nie powiem, zobaczycie sami, ponieważ mamy dla Was mega niespodziankę, którą można wykorzystać outdoorowo, wędkarsko, łowiecko, wakacyjnie. A co to musicie zobaczyć sami. Pierwszy lis, zwróćcie uwagę przede wszystkim na dystans, bo używałem za każdym razem dalmierza i pierwszy lis, który sobie tutaj nam spacerował, dystans 150, 160, 170 metrów, no niestety na wabik nie reagował. Chodził, udawał, że nie reaguje, ale mówię, zawsze można go ponagrywać, żebyście mogli zobaczyć jakość, tak? Oscyluje ten dystans na 150, 160, tam w dalszej części materiału zobaczycie różne nagrania, nie tylko lisów. Dla własnej oceny. Ja nie będę oceniał, natomiast musicie ocenić sami. Tutaj od razu Wam powiem, że na strzał się nie zdecydowałem, bo odchodził cały czas tyłem. Było moim zdaniem za daleko, ale do nagrania jak najbardziej. Jakby on siadł, to wtedy można byłoby strzelać, ale cały czas się kręcił. No i tu już mamy przywabionego lisa. Tutaj fajnie przyszedł, usiadł. Tu jako ciekawostkę po strzale do tego lisa nagrałem Wam sarny. One wyszły z takiego wąwozu, żebyście zobaczyli sobie jakość tego. Tutaj widać rogacza, ewidentnie dystans macie 280 metrów, prawie 300 metrów, tam było nawet ponad 300 do niektórych saret, ale tutaj już wszystko było naprawdę widoczne. Można było się w termowizor, jak patrzyłem, to było widać, który koza, która jest koza, która sarna to rogacz. Tutaj widać ewidentnie pierwszy z prawej jest rogaczem. Parostki w stypule. Tu mamy przecherę, który w ogóle nie chciał zareagować na wab, przeszedł sobie i poszedł. No i tu już mamy lisa, który nam przysznurował na wabik. Ja przestałem wabić. Dystans do tego lisa tam chyba dalej będzie, ale po około 100 metrów, może chyba trochę ponad 100, już teraz nie pamiętam, ale zaraz zobaczycie. Szedł sobie wzdłuż takiej miedzy. Pozmieniałem trochę kolorów, żeby Wam pokazać, jak to widać. Natomiast ja używam głównie trybu Ekwador. Dla mnie jest on najlepszy do polowania i o właśnie ten. To jest najlepszy tryb do polowania. Tutaj Wam dodam, że nie byłem na ziemi, tylko siedziałem na zwyżce. No i ten lis coś go tam zainteresowało. On jest przywabiony głównie na pisk myszy. Tu sobie gdzieś tam ostrość poprawiałem. No i teraz mamy dystans, zaraz zobaczycie, ile do tego lisa było. Zawsze się zapominam, bo jak kładę rękę na celownik, to przysłaniam laser od dalmierza i mówię, czemu on nie mierzy. Ale w pewnym momencie, no w końcu się kapłem chyba tutaj i ten dalmierz właśnie, ściągnąłem tą rękę z tego bocznego dalmierza i zmierzyłem ten dystans. A lis się kręcił, słuchajcie, chodził, było około 100 metrów. Nawet chyba tej ręki nie ściągnąłem wtedy z tego dalmierza. Tu mamy, tu już był następny, 212 metrów.
I też to nagranie Wam wstawiam, żebyście zobaczyli jakość, tak? No bo tutaj no było za daleko, ponad 200 metrów. Ten lis też, mówię, nie siedział, on cały czas się kręcił, mimo że broń jest przystrzelana naprawdę dobrze. Ja mam to przystrzelane praktycznie w główkę od zapałki, mogę z niego strzelać. No to przy wabieniu raczej nastawiam się na to, żeby ten strzał był taki w 100% pewny. No i tutaj niestety nie był pewny. On tutaj patrzy w moją stronę, ja go próbuję myszą podciągnąć, ale taki średnio zainteresowany. Mogę Wam dodać, że to jest z tej samej zwyżki, który poprzedni padł, lis, więc to jest, tu nie zmieniałem miejsca, tylko siedziałem w tym samym miejscu. No i wabiłem sobie dalej, tak? No ale niestety jakaś zaangażowanie tego lisa na pisk myszy takie było naprawdę znikome. Cały czas patrzył w moją stronę, ale podejść nie chciał. No i tu kolejny przechera, ten już przywabiony pięknie. Słuchajcie, przyszedł mi zupełnie z lewej strony, nie spodziewałem się go. I tu już zatrzymywany piskiem myszy. Zobaczycie reakcję. Cyk. Do miedzy i w tej miedzy się za chwilę pokazywał. Tutaj widać przewagę termo nad nokto. W tym momencie właśnie, kiedy lis Wam wchodzi w trawy i go szukacie. W nokto byście go w życiu nie widzieli, nie ma takiej możliwości. Natomiast w termo tu, o, już jest. I na pisk myszy podchodzi bliżej. Jest coraz bliżej. Zaraz zobaczycie. 90 metrów, 93 metry. Czysto komorowy strzał. Tak lekko spóźniona komora. Zobaczcie, ile poszedł. Poszedł jakieś 80 metrów, 90. Kolejny przechera, który się nam pokazał. Kurde, powiem Wam, że nawet jak teraz ten głos podkładam, to nie wiem, czy tego list strzelałem. A tak, to jest drugi list praktycznie w tym samym miejscu, co tamten poprzedni z tego nagrania, co tak po komorowym strzale poszedł. No ale ten już trzymał dystans, chyba trochę się przestraszył wystrzału. On przyszedł po jakichś, nie wiem, 8-10 minutach i tam się tej miedzy trzymał. Dokładnie, to jest to samo miejsce. I teraz zaraz zobaczycie. Też na wabik tak reagował, nie reagował, ale mówię, dobra, no 100 metrów, dystans nie jest daleki. Strzał. Tutaj mamy kolejnego lisa, który zareagował pięknie na wabik. Przybiegł z daleka, zatrzymał się i tu już myszą go podciągałem. Zaraz zwróćcie uwagę, ostrość sobie dokręciłem, patrzcie. No szedł jak po sznurku. I to duży pies, naprawdę największy lis, jakiego wtedy wieczora strzeliłem. I sobie cały czas na ten pisk myszy reagował. No, tu już uznałem, że jest dobrze, to strzeliłem. Tutaj mamy lisiurę na dystansie. Stanąłem, słuchajcie, pod lasem. Wyszedłem z samochodu, rozstawiłem Apexa, naszykowałem sobie broń, termo, wabiki, no i zobaczyłem, że przede mną jest lis, ale jest daleko. To był dystans ponad 200 metrów, tam zaraz w granicach 200 metrów. Mówię, spróbujemy go podciągnąć, żadne kniazienie, tylko myszka. No i tutaj go ponagrywałem i już zaczął się interesować piskiem myszy, zaraz zobaczycie sami. Ale dystans był ciągle daleko, tak? Także mówię, no 220 to jest, w moim odczuciu jest to za daleko. No ale mówię, jak przyjdziesz i będzie czysty, fajny strzał, to będziemy próbować. Ale no musisz ten dystans zmniejszyć. Cały czas wabiłem, słuchajcie, cały czas to myszą wabiłem, aż w końcu odwrócił się, z tyłu jelenia są. I usiadł, ale już dystans był inny. Tu już zaraz zobaczycie, 160 metrów. Mówię, no nic, siedzący, fajnie na wprost, słucha co tam piska, taki zainteresowany, mówię, może jeszcze podejdzie. No i tak powolutku, cały czas spoglądał, z tyłu te jelenie widać cały czas w tle.
Spoglądał, no i w końcu mówię, mam cię, usiądź. Pyk i lisiur strzelony. I co ciekawe, dosłownie po 10 minutach następny. Wyszedł z krzaków z prawej strony. Zaraz zobaczycie tego drugiego, który leży w tle, ale ten już reagował na wabik zupełnie inaczej. Napisk myszy sobie sznurował prosto. Już podkręcenie ostrości, bo już dystans był coraz mniejszy. Tego lisa strzelałem chyba na około 100 metrów. Więc zaraz zobaczycie. Powoli się zbliża. Ja miałem taką niewygodną tam pozycję, bo tam taka skarpa była. Musiałem się z tym pastorem poustawiać jeszcze, ale tu już go cały czas prowadziłem, a w ustach miałem wabik. O, jest nasz pierwszy list z poprzedniego nagrania w tle. I tu mamy 2 lisiury w jednym kadrze. To jako ciekawostkę Wam wstawiam, żebyście ocenili sami, bo na tym polowaniu oczywiście oprócz lisów były jelenie. Dystans sobie tutaj stałem, spokojnie mierzyłem, zaraz zobaczycie jeszcze inną zwierzynę, żebyście ocenili sami. Do tych jeleni było około 300 metrów, tam 280, 270, 300, różnie. Ale głównie robię to po to, żebyście mogli zobaczyć jakość, bo ja jestem pod wrażeniem tego urządzenia. Jak to Mariusz określił, oko Boga. Senopek z S10 bije, robi robotę niewyobrażalną, naprawdę straszną. Tu mamy zająca, nie mogłem tutaj odbić dalmierzem, bo nie chciało mi do niego odbić. Ale później odbiłem to drzewo i to, bo on jeszcze był za drzewem kawałek, to jest pod 400 metrów. No, najpierw powiem odbić do snopka. O. Później mówię, odbijemy do drzewa. On był jeszcze z tyłu. Nie wiem ile tam było, 350, pod 400 metrów. No i nasz zajączek, zobaczcie jaka jakość obrazu na takim dystansie. Na sam koniec wisienka na torcie, dziki dystans około kilometra. Tu też próbowałem odbić do ambony, później w końcu do drzew bliżej. Okazało się, że no, dystans był naprawdę ogromny. Do tego dęba tutaj na środku pola było 200, no to ja liczę, że było między 800 a kilometr do tych dzików. I zobaczcie jak widać tą watachę. No niesamowicie, to jest jakość obrazu, tutaj jest niewyobrażalna. Gabaryt duży, ale jakość obrazu jest super. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy dla Was zaproszenia na targi poznańskie. 10 zaproszeń i dla pierwszych osób, które wpiszą w komentarzu, ci co dotrwali w odcinku do tego momentu, wpisują w komentarzu Przechera, ale bez błędu ortograficznego, to pierwsze 10 osób, które wpisze Przechera, otrzymuje od nas komentarz zwrotny. Tam podajecie adres do wysyłki i wysyłamy Wam zaproszenia. Będą one w wersji online, wysyłamy je na maila. Idziecie z telefonem, skanujecie, wchodzicie na targi, nie płacicie nic. Także widzę się z Wami na targach, a pierwszych 10 osób, które wpisuje Przechera, dostaje od nas zaproszenia. Od ekipy Sudeckiego Stoi. Także do zobaczenia.